A ja tutaj z Aroną walczymy z przewodami. Opony, koła, felgi. Zrobiłem sobie z dekielkami Keskina. Takie jak wyszły. No ale nie po to. Tutaj zawracam głowę. Tu skończyłem z przewodem. Teraz zadanie moje pociągnąć ten przewód tutaj progiem. Podważone jest. Tutaj jak widzicie energicznie podciągnąłem. Najmocniej trzyma tutaj. Wypina się, jedno wchodzi na drugie po prostu tutaj. Spróbuję ten przewód włożyć tutaj delikatnie i tylko na tym odcinku będzie tylko włożony. Resztę już połączę go z tą wiązką. Jak widzicie tutaj kawał wiązki leci. Jak już będziemy w tym miejscu, będziemy go rozprowadzać. Specjalnie sobie tu nie zapiąłem. Tutaj dwa kabelki do drugich drzwi, oczko z masą, skrętka do kanu, podbezpiecznik tam w skrzynce bezpieczników, który po zapłonie dopiero daje plus. Nie ma za bardzo tam, gdzie on się wić. Dotąd jest wypięte. Tutaj są takie kołeczki, jest wsunięte tak jak trzeba. Natomiast jakby ktoś się interesował, jak kanapę podnieść, trzeba ją złapać tutaj, przesunąć rękę w to miejsce i energicznie pociągnąć. Tutaj są takie zaczepy, jak widzicie. Teraz już nie ma tak lekko. Kanapa jest elektryczna. Tutaj widzicie, to są sensory, czy ktoś siedzi. Są 3 takie sensory, dlatego ona jest też zamontowana. I tutaj jest też kołek, ja go wypiąłem, trzymając ten plastik. Kminię, jak tutaj pociągnąć przewód z prawej strony, z nóg pasażera na kierowcę. A jak te piny ostatnie do drzwi kierowcy przeciągnąć? No jak? Sposobem. Antenka, a jakąś znalazłem, chyba z dużego Fiata. Może tak być, nie zdziwiłbym się. Zabezpieczyć je, żeby ich tam nie połamać, jak będę przepychał. Aczkolwiek tam luźno idzie, tam jest dużo więcej miejsca niż na antenkę. Przeciągamy, jak już będą po tej stronie, to już sobie je wyciągnę, a antenka wróci jeszcze po jeden przewód, ten skrętkę do BCM-u. No taka antenka od czasu do czasu się przyda. Kolejna zasada, żeby nie wyrzucać. Tutaj mam już wmontowane. Wychodzi górą. Jeszcze kwestia tego, żeby go przeciągnąć tam. Ładnie się przyciągnął. O, tak jak widzicie. On się zaraz będzie jako jeden. O, wyszedł. I tu sobie go naciągnę. Tyle, ile potrzeba. Też nie wiem właśnie. Chyba górą. I tak ma do góry iść, tak? Przystąpię do montażu wszystkich podłączeń, kabelków. No i może uda się dzisiaj jeszcze zobaczyć w adaptacjach, czy dodał się kolejny moduł 3C, czyli Side Assistu. Tutaj zacznę od strony pasażera. Wyjąłem sobie tą kostkę. Ona jest tu takie wpinki, wciska się i wkłada się. Nie trzeba nic demontować, żeby dostać się w ten sposób do niej. Przechodzę dalej. Tutaj po tej stronie wiązki widać dokładnie, mamy już te kable od Side'a. To jest kabel brązowy i kabel, kurde, pokaż się, kabel brązowy i kabel czarny. To są dwa te kabelki, które tutaj już są zamontowane, no bo wiązkę mamy z Side'a, a tu nam ich brakuje. Tutaj podpinamy te kable, które ciągnąłem. Do tego jeszcze tutaj muszę znaleźć gdzieś oczko do masy. Na masę znalazłem lepsze miejsce. Tutaj podważamy te parę zaczepów. Uważamy, bo tutaj jest wyłącznik poduszki pasażera, łyżeczkami oczywiście. I tutaj jest wolny gwint do karoserii. Znalazłem taką śrubkę. Nałożyłem sobie tą końcówkę masy z podkładką i przykręcamy. Co prawda śruba jest na krzyżak, ale jest bardzo fajny dostęp. Ok, masę mamy zamontowaną. Teraz pora na oświetlenie jednego z lusterek. Żeby zdemontować tą kostkę, żeby zapiąć tam piny, musimy tak, to sobie pokażę Wam może po kolei. Ona jest demontowalna. Tą rzecz trzeba przesunąć w dół. Żeby to przesunąć, trzeba tutaj ten zaczep podważyć. Następnie po podważeniu
ja. Wyjeżdża nam szufladka z blokadą i teraz możemy piny spokojnie wpinać w te miejsca, które potrzebujemy. Jak widzicie. Po wpięciu tych pinów, tutaj jest wiązka razem z tak jakbyśmy nie mieli instalacji w drzwiach, tylko same szkła lusterek. Tak wygląda kostka od lusterek. Trzeba by było same wkłady lusterek kupić z Side System. Cena około 209 zł, chyba Vaso, o ile dobrze pamiętam. Czas oczekiwania trudno powiedzieć, ale myślę, że około 3 tygodni. Wtedy, gdybyśmy mieli samą tą wiązkę i trzeba by było zdemontować drzwi i pociągnąć, to wtedy mamy tutaj opis, jak to wpiąć. Ja wpinam tylko te piny, wiązka, reszta tutaj jest oryginalna. Ok, wyciągamy, tak jak widzicie, tą szufladkę. To jest takie zabezpieczenie do pinów. Wpinamy odpowiednie piny, zasuwamy i montujemy wszystko w odwrotnej kolejności. Ok, mamy wpięte. Ja sobie niestety tutaj są kable białe całe i mają tylko opisy. Jest BLRT, uznałem, że to jest masa, czyli brązowy, a 5W26, czyli 5V, to jest przewód napięciowy, czyli tak jakby tu czarny. One się wpinają, robią taki specyficzny klik, pojawiają nam się tu, jak widzicie, piny. Zauważyłem jeszcze jedną rzecz, której wcześniej nie widziałem. Tutaj jest dodatkowy przewód w pozycji 20, którego nie ma tu w instalacji mojej. Prawdopodobnie będzie to alarm albo jakiś czujnik. Wiem, że tam jest jakiś brakująca wtyczka, której nie wpiąłem. Ciekawy jestem, od czego to jest. Może kiedyś się dowiem. Ok, spinam sobie to łącznie. Teraz następnie blokuję, widzicie, wskakuje, zapinam, jest zapięte, teraz ją wprowadzam tam, ona wskakuje z powrotem w te tutaj zaczepy, klika, pamiętajcie, tutaj też ona musi wejść od dołu i dopiero klika górą, następnie to w pozycji otwartej wpinamy w wiązkę, w takiej pozycji wkładamy w wiązkę tą, dosuwamy do końca, następnie zatrzaskujemy i jest zapięte. Montujemy całą osłonę. I tyle. Z jednej strony przechodzę do drugiej. Ok, tą prostszą sprawę, czyli stronę pasażera mamy zamontowaną. Łączę teraz tą dodatkową wiązkę z oryginalną wiązką kawałkami taśmy parcianej. Owijam. Ona nie będzie po prostu przeszkadzać, będzie się ciągła w tym samym kierunku. Zauważyłem, że tam jest pianka. Tu mi się kawałek nawet wyrwał. I ona nie wypełnia wszystkich szczelin tam. Ja mam tą piankę pozostałości, którą wycinałem osłony maski, wygłuszenie maski. Mam takie fajne kawałki. Ja to tam włożę, na pewno to nie zaszkodzi, a i wytłumi dodatkowo dźwięki czy szumy wychodzące tam z tego słupka A. Jesteśmy już po drugiej stronie. Od strony kierowcy. Na razie sam tam przymocowałem, bo jeździłem samochodem, żeby mi nie latał ten przewód na jakąkolwiek śrubkę. No, będzie to szło tamtędy. Tu jeszcze będzie od przewodów od nagrzewnicy odsunięte najbardziej. No i teraz bym chciał się zająć tą przejściówką do kanu, czyli do modułu BCM. Jak widzicie, wtyczka jest taka sama. To jest przedłużka. Tamtą wypinamy, podpinamy tą przedłużkę, wpinamy z powrotem i mamy 3 dodatkowe wyjścia. To jedno wyjście, które jest zaznaczone tutaj, to jest to wyjście, które mam do wiązki. Od razu wepnę. Z racji tego, że jest to elektronika dosyć delikatna, odłączę klemę pierwszy raz w zasadzie od Arony. No a szybko później podłączę, zobaczymy, czy będą skasowane jakieś ustawienia, czy cokolwiek, ale nie chcę tego robić na podpiętym akumulatorze. Odpiąć drzwi to nie jest problem, nic się tam nie pojawia specjalnego, ale BCM odpinając chyba raczej wypada odłączyć akumulator. Ok, akumulator odpięty. Odpinamy w takim razie kostkę. Ok, kostka odpięta.
Następnie podpinamy przejściówkę. Klik. I wpinamy się ponownie w BCM. No, trzeba ją zabezpieczyć, żeby nam nie latała. Następnie odpakuję sobie tutaj instalację. Które to będzie? To będzie to. Wpinamy. Tak. Klik. OK. Pozostało nam podłączyć plus po zapłonie. I pozostało nam połączyć diodę oświetlenia side assist drzwi kierowcy. Ja sobie to wszystko tutaj pospinam, żeby kolumny kierowniczej nie dotykało. Jest podłączone. Teraz spróbuję się wziąć tutaj właśnie za skrzynkę bezpieczników i wpiąć się w wolny pin i zrobić sobie instalację. Zasilanie mamy podpięte pod ten 10A bezpiecznik od tyłu. Nie pytajcie jak, bo mi to poryło łeb straszliwie, ale tak, odpinamy główne zasilanie, odpinamy akumulator, główne zasilanie. Najlepiej wypiąć sobie ten przekaźnik i ten. I tutaj jest tak, jeden zaczep, drugi zaczep i trzeci jest tutaj. Wypinamy, wychodzi nam ta obudowa i ściągamy ją w dół, gdzieś w to miejsce i pracujemy sobie tam. Oj, no mówię tak jak zepsuło mi to głowę. Dobra, następna wtyczka, tutaj ta sama sprawa, tylko że jest lepszy dostęp. Mianowicie odsuwamy tą gumkę do góry, podnosimy, uważamy na linkę. Ja sobie tutaj też rozmontowałem. Fajnie te plastiki są wszystko na wcisk. To tak samo można zdemontować, trzeba pamiętać o tym. Podłączyłem już akumulator. Nie skasowały się żadne ustawienia. Tam przywitał mnie napisem, ten, który mam ustawiony na ekranie. Jedyne co to się rozregulowały lusterka, bo tam ustawienia, że się same składają. Wpinam teraz te dwa dodatkowe piny w kostkę i zapinam. I tutaj tylko kabelki pozostaje upiąć. I w zasadzie jest tyle. I reszta to jest tylko reszta to już będzie tylko adaptacja. No tutaj ta sama sytuacja, pin 16, brązowy, masa, biało-czerwony to jest plus. I tak samo są opisane tutaj te przewody 5W i BLRT. Tak? BLRT 29. Wpinam w tą kostkę dokładnie tak samo i już. Ok, siedzi. To tak. Zapinamy jedno zabezpieczenie, następnie drugie i prowadzimy. Jeszcze sobie tutaj zaizoluję to do wiązki i wkładamy do środka, tak jak wcześniej. Po podłączeniu akumulatora wyskoczyło powiadomienie przejmowanie ustawień. Połączymy go z OBD. Zobaczymy. Może włączę Wam jeszcze nagrywanie, żeby to wyraźniej było widać. Długo to trwa. Ciekawe dlaczego. Może tak, zacznijmy od tego. Dodajmy moduł C3C. Asystent zmiany pasa ruchu, kodowanie bramy. No zobaczymy jakie są błędy.
Poza tym no, odłączałem tam parę rzeczy, ale widzę, że skoro po odpaleniu nie ma błędów i po zgaszę światło. Sam jestem ciekawy. No, ciekawe jest to przejmowanie, kodowanie list bramy przyjęte. Zeskanujemy sobie go całego. Dobra, ok. Połączyłem się ponownie. Już jestem tutaj, czekajcie. Błędów się pokazało dużo, ale ja ostatnio też nie kasowałem. Tu niektóre błędy są tak mało istotne, jak na przykład odłączenie subwoofera. Znalazło i jest asystent zmiany pasa ruchu. Świeci się na czerwono, więc ma błędy. Błąd, zestaw danych nieważny. Przepraszam. I sterownik niezakodowany. Ale jest, wykrywa go. Są tutaj opcje właśnie, że to jest jednostka sterująca 2Q0, H07, 150 wersja oprogramowania. Identyfikacja rozszerzona. Da się normalnie wejść w moduły. Długie kodowanie. Niezdefiniowane, nie jest ustawione nic. Będę sobie to ogarniał. Dzisiaj już niestety brakło mi czasu, ale jest tutaj coś. Analiza, dezaktywacja wartości kalibracji. Mamy ten sterownik i spoko. Jeszcze usunę te błędy. Zobaczymy, co się udało usunąć. No, prawdopodobnie zostaną te dwa błędy tylko ze sterownika 3C. Dokładnie, wadliwa jednostka sterująca 1, czyli moduł asystent zmiany pasa ruchu, moduł 3C. Ja mam jakieś tam rozpiski takie fajne i prawdopodobnie będę się nimi posiłkował. Zrobimy sobie kopię. Zapasową tego sterownika, będę miał w niego wgląd. Zobaczymy, czy się uruchomi również bits. OK. Full link, funkcja niedostępna, czekaj. OK, to się zakodowało. No i spoko. Wymagał resetacji. OK, no to mamy to. Jest dodany i niezakodowany, czyli po zakodowaniu będą 21 modułów w aucie. OK. Na razie nie wskazuję innych błędów. To dobrze.